Merhaba, tutaj Magda z kanału Kawa po turecku I ja. i Nuri oczywiście. Słuchajcie, dzisiaj porozmawiamy na temat, o który w sumie nas prosiliście. Często pojawiało się to w komentarzach i wiem, że wiele osób, które przyszło na mój kanał, to przyszło właśnie dlatego, że jest zainteresowana tym tematem. Jaki to temat? Tureckie seriale. Będziemy dzisiaj mówić o tym, czy oglądamy tureckie seriale, jeśli tak, to jakie, co nam się podoba, co nam się nie podoba i czy są jakieś różnice między tureckimi a polskimi serialami. No, także jeżeli Was to interesuje, no to zapraszamy. Okej, no to pierwsza rzecz. Czy oglądamy tureckie seriale? No, czasami. Mhm. Tak, niektóre seriale. Niektóre seriale. No, jakimiś wielkimi fanami nie jesteśmy, niestety. Ale kilka seriali oglądamy. Ja najczęściej oglądam seriale, które są wypuszczane przez telewizję Fox. I na tą chwilę to są seriale Yasak Elma, co się tłumaczy na polski Zakazany owoc, ale nie wiem, w jaki sposób to jest tłumaczone na Waszych stronach serialowych. Do tego serial Kadın, Kobieta. I serial teraz nowy Mucize Doktor. Cudowny lekarz. Też nie wiem, jak to by było na polskim. Cudowny lekarz. A Nuri, ty jakie seriale oglądasz? No, ja za bardzo nie oglądam. Tylko Cudowny lekarz właśnie. I to czasem. I może historyczne seriale. Tak, oglądaliśmy razem bardzo chętnie serial, który się nazywał Vatanem Sensin. I to się tłumaczy dosłownie na polski, Ty jesteś moją ojczyzną, ale wiem, że jak ten serial leciał w Polsce, to jakiś inny był tytuł. Zraniona miłość czy coś takiego. Głównymi bohaterami byli Cevdet i Azize. I bardzo lubimy tych aktorów po prostu, szczególnie kiedy grają w parze. Dobrze grają. Dobrze grają i serial był bardzo dobrze zrobiony, więc to nam się podobało i bardzo chętnie oglądaliśmy. No wiadomo, że Wspaniałe stulecie też oglądaliśmy kiedyś, ale to właściwie w Polsce. Tak. Nie tutaj? Tak, w Turcji nigdy nie oglądałem. No, tylko w Polsce. I Ty teraz oglądasz, jest serial Abdülhamid? No właśnie, to historyczne trochę. Historyczny serial. No, przesadzają wszystko, nie pokazują prawdę zawsze, ale po prostu oglądam. Co mi się podoba w serialach tureckich to, że na pewno jest przeznaczany na nie bardzo duży budżet pieniędzy. Widać to, produkcja jest na bogato, scenografia, jeżeli to są historyczne seriale, to kostiumy, wszystko. I zazwyczaj w takich produkcjach dobrzy aktorzy. No takie mniej udane produkcje też są, ale my tutaj o tych trochę lepszych serialach mówimy. Tobie co się podoba w tureckich serialach? Fajnie piszą scenariusz zawsze, moim zdaniem. Zawsze jest tak, jak to się mówi, ekscytujące, że coś się dzieje na pewno. I to jest dobrze i czasem źle. Na przykład w Polsce to jest inaczej. Pokazują tak codzienne życie, jak wygląda, ale tutaj trochę przesadzają, trochę dodają akcji. I to może być fajnie czasem. Tak, tak. Ja też to zauważyłam. Jest taka różnica, że w Polsce często seriale pokazują takie codzienne, zwyczajne życie i mam wrażenie, że Polacy lubią takie seriale w takim sensie, że jak oglądają tych bohaterów, to mogą się z nimi utożsamiać, nie? Że to mogło się mi wydarzyć. Tak czują, jakby to byli zwykli ludzie. A Turcy bardzo lubią emocje, nie? I zawsze są takie skrajności pokazywane, żeby jak najwięcej było emocji. Ktoś mi kiedyś zadał pytanie w komentarzu, czy takie życie, jakie jest pokazywane w tureckich serialach, to czy to jest prawdziwe życie normalnej tureckiej rodziny? No i ja bym powiedziała, że nie. Zazwyczaj nie. Przesadzają, zazwyczaj nie. Pokazują na przykład albo bogate ludzie, strasznie milionerzy, albo bardzo biedne ludzie. Tak, dosłownie aż patologiczne. Albo jakieś mafie, często to też jest tak popularne. A jeżeli chodzi o bogatych, to często jest taka historia jak w Kopciuszku, nie? Że jakaś zwykła dziewczyna pozna jakiegoś bogatego faceta i oczywiście się zakochują i
Tak jak w tym serialu, na przykład teraz niedawno leciał Erkędzikusz, Ranny ptaszek, to też jakoś inaczej znowu było w Polsce przetłumaczone, nie wiem. Ranny ptaszek. Nie wiem, no. No, zazwyczaj tak. Albo, że naprawdę nie wiadomo co się dzieje. Taki długi był tasiemiec w Turcji, już się wreszcie skończył. Elif i to też leciało w Polsce. Wszystko, co się mogło na świecie wydarzyć tej biednej dziewczynce, to się chyba wszystko wydarzyło, Tak. nie? Turcy lubią dramat. Musi być dramat i musi być tak miłość, romantyczne sceny. Intrygi i przesada. Takie rzeczy Turcy lubią i oglądają. Moim zdaniem, teraz będę krytykować, ale wszystkie seriale tak samo wyglądają, bo scenariusz wygląda podobnie, że jest dramat, jest miłość, są intrygi i tyle. Zawsze to samo, nie? No zawsze to samo, nie ma nic ciekawego, tylko ostatnio właśnie ten serial, co się nazywa Cudowny lekarz. Chodzi o taki młody chłopak Z autyzmem. z autyzmem. Został lekarzem. No, aktor naprawdę bardzo dobrze gra. No, to jest trudna rola zagrać kogoś z autyzmem. Bardzo, bardzo mi się podoba. Moim zdaniem takie seriale muszą robić więcej, żeby było chociaż tak dobre, no, bo ludzie oglądają bardzo dużo czasu, tak siedzą przed telewizorem. I jak są seriale tak bardzo głupie, to ludzie też są. Głupie. Aha, czyli mówisz, żeby serial czegoś uczył przy okazji. Tak, właśnie. No właśnie ten Cudowny lekarz, super serial, bo ludzie się dowiadują tak przy okazji, jak to jest. Mi się serial Kadyn podobał, ale przy pierwszym sezonie. U nas teraz już leci 3. sezon i im dalej, tym gorzej mam wrażenie, bo gubią to, co chcieli na początku pokazać w tym serialu. Serial Kadyn opowiada historię właśnie kobiety, która została sama z 2 dzieci i na początku właśnie bardzo fajnie przekazywali te wartości, jak sobie z tym poradzić, jak ona w trudach życia jednak starała się być dobrą matką cały czas, jak dbała o te dzieci. To mi się bardzo podobało, a później w kolejnych sezonach już zaczęli dodawać takie właśnie wątki, jakieś mafie, jakieś takie rzeczy, zabijania, nie wiadomo co. To już straciło trochę. A w ogóle powiedz, bo pytali widzowie, czy Ty oglądałeś w Polsce jakieś seriale i czy masz jakieś spostrzeżenia na ten temat? Albo ogólnie polska telewizja, czy coś Cię zdziwiło, jak oglądałeś pierwszy raz? Barwy nieszczęścia. Barwy nieszczęścia. Barwy szczęścia. Aha. I? Ale ja nie wiem tam kto jest kim, tylko tak patrzyłem po prostu. M jak miłość, Ojciec Mateusz. Takie seriale. Co było jeszcze? No, nie, za dużo nie oglądaliśmy. Za dużo nie oglądaliśmy, no. No, ale co jest takiego innego w polskim serialu niż w tureckim, co od razu się rzuca w oczy? No, mówiłem na początku. To jest tak zwyczajne życie. Tak patrzę i mi się wydaje, że nudne. Nic się nie dzieje. Ale z drugiej strony patrzę tak i to, co się dzieje, mogło się zdarzyć u mnie też. A jeżeli chodzi o samą realizację, jak odcinek, jak długo trwa? W Polsce lepiej, na szczęście. Około 40 minut trwają seriale. No, mniej niż godzinę zazwyczaj. No i reklamy za dużo nie ma, jak jest to krótko. W Turcji 3 godziny, każdy serial. Tak. No. I to na przykład zaczyna koło 8 i to jest od poprzedniego odcinku jeszcze. Powtórka, no. Godzinę ona trwa, ta powtórka, czyli nowy odcinek tak naprawdę się o 9 wieczorem zaczyna. No i o 12 kończy zazwyczaj. I zawsze na koniec, ostatnia scena, finał, robią 15-minutowe reklamy albo więcej czasem i to kilka razy robią. Tak, jest ostatnia scena. Nie wiemy, czy już odcinek się tak skończy. Dają reklamy, czasem 20 minut, potem wracają do tej sceny, jeszcze raz ją pokazują i jeszcze raz te same reklamy 20 minut włączają i
Potem wraca znowu ta scena i się okazuje, że jednak faktycznie odcinek na tym się skończył i lecą napisy. To jest takie irytujące trochę. No strasznie długo to trwa i zauważyłam, że jak pojawiają się tureckie seriale w polskiej telewizji, to one są dzielone na krótkie odcinki i lecą codziennie w tygodniu. No a w Turcji jak taki serial ma jeden odcinek 3 godziny, no to on leci raz w tygodniu, nie? No. Tak to jest. Jakie jeszcze różnice, jeżeli chodzi o telewizję ogólnie, Ciebie zaskoczyło, jak pierwszy raz usłyszałeś, jak brzmi film z lektorem, prawda? No, jak odpaliliśmy telewizor pierwszy raz, to było bardzo dziwnie. Nigdy w życiu nie wiedziałem, słyszałem takie coś. Bo jest oryginalny głos i ktoś jeszcze coś czyta. Jakby ja mówię, teraz w głowie mi się kręciło, bo nie mogę się skupić. Na raz, dwa głosy idą. Co mam słuchać teraz? I na początku tak było dramat dla mnie, tak masakra, nic nie rozumiałem. Bo to mi przeszkadzało bardzo. Ale potem, jak się przyzwyczaiłem, to nawet nie zauważyłem tego. Tak, mózg się do tego przyzwyczaja. Ale na początku faktycznie dziwnie to brzmi, bo to najczęściej czyta mężczyzna, nie wyrażając przy tym żadnych emocji. No, to jest śmieszne na początku, jak ktoś nie jest przyzwyczajony. W Turcji nie ma czegoś takiego jak filmy z lektorem. Filmy są zawsze dubbingowane. Dubbing też nie popieram. No właśnie, co myślisz o dubbingu? No, źle, bo nie słyszysz oryginalny głos, nie czujesz tych emocji, co oni chcą pokazywać, bo ta osoba, co czyta albo, nie wiem, coś tam mówi, to nie to samo. Dokładnie. No. Aktor gada inaczej, mówi inaczej, a ta osoba mówi inaczej. Dokładnie. To prawda, ale w Turcji dubbing jest do tego stopnia popularny, że nawet różne programy zagraniczne są dubbingowane. Na przykład mamy tutaj tak samo kanał TLC, tak jak w Polsce. I wszystkie właśnie te programy zagraniczne typu tam Historia Wielkiej Wagi albo tam jakieś kupowanie domów, coś tam, to wszystko jest dubbingowane. Tak. I słuchajcie, co mnie zaskoczyło, to nie jest tylko tak, że tureckie seriale stały się popularne w Polsce, bo tutaj lecą polskie seriale właśnie na TLC. Ostatnio zauważyłam 3 polskie seriale. Pierwsze Adalet, czyli Prawo Agaty. Drugie, co to było? Diagnoza, a jak to było po turecku? Kayıp Hayat. Kayıp Hayat czy coś, no. I jeszcze jeden serial dosyć stary, Odwróceni, i to przetłumaczyli na Babaların nie Günahları? pamiętam. Günahları, no. Coś takiego. I to też dla mnie jest nie do opisania, bo widzę polskich aktorów, znam te seriale, leci ten serial i on jest dubbingowany, więc wydobywa się turecki głos, a przy tym są zostawione polskie imiona. Strasznie śmieszne to jest dla mnie. Ale dla mnie też było śmieszne. Jak pierwszy raz odpaliłem, nie wiedziałem, że to polski serial. Patrzę na twarze tak, Polacy mówię, ale niemożliwe. I dalej oglądam, muzyka leci po polsku. Magda mówi, to jest polski serial. No. Także śmiesznie. No. No dobrze, ale jeszcze o tych różnicach. Co ja jeszcze zauważyłam w tureckich serialach, to, że jak już mówiliśmy, bardzo jest stawiane na emocje. I jak już są jakieś emocje, coś się wydarza w serialu, to bardzo długo pokazywane są twarze i strasznie to jest przeciągane. Chociaż nie aż tak jak w hinduskich serialach, myślę, ale i tak dosyć mocno, nie? Jak to mniej więcej wygląda? Coś się wydarzy. I tak to trwa. Więc to jest takie śmieszne. Wszystkich po kolei te twarze pokazują. Dodatkowo, jeżeli chodzi o sceny romantyczne, nie ma raczej w tureckich serialach, takich, które są puszczane w telewizji, nie mówię o tych internetowych, scen zbyt erotycznych, nie zbliżają się te osoby do siebie, pokazują sceny romantyczne tylko w taki sposób, że jednak te osoby są trochę na dystans, nie, gdzieś tam się chwycą za rękę i patrzą sobie w oczy i to właściwie tyle i znowu to jest tak...
Tak to jest? Akurat to jest dobrze, że nie pokazują takie sceny moim zdaniem, bo przed telewizorem różni ludzie siedzą, dzieci, bardzo młodzi ludzie, co nie wiedzą jeszcze takie rzeczy, takie tematy. To jest dobrze, że nie pokazują. W Polsce trochę No. więcej pokazują. To znowu jest, myślę, różnica kulturowa po prostu. No. Jeszcze jedna rzecz, cenzura Mhm. jest w tureckich serialach. Ty opowiedz, jak to wygląda? Jeżeli chodzi o cenzurę, na przykład cenzurują alkohol i papierosy. I jak jest coś, krwawa jakaś scena, nie? Jakieś rany. To też popieram, bo znowu dzieci albo młodzi ludzie oglądają krew, to nieładna rzecz. No, krew dobrze, że cenzurują, ale jeżeli chodzi o alkohol, to jest dla mnie trochę śmieszne, bo i tak widać, że to jest butelka i kieliszek i tak wiadomo, że co Tak. jest pite, więc to tak Tak. trochę to jest śmieszne. Ale też producenci serialów nie mogą nic z tym zrobić, bo takie są przepisy, muszą Tak. to cenzurować. Oni normalnie nagrywają, tylko potem rząd to robi. No właśnie. No. Nie wiem, nie zwróciłam uwagi, czy serial turecki, jeżeli jest puszczany w polskiej telewizji, to czy też zachowana jest ta cenzura, czy nie? Tego nie wiem. Nie, chyba nie. Chyba nie, ale dajcie znać w komentarzach, jeśli oglądacie i zauważyliście. Jest jeszcze jedna rzecz, którą zauważyłam. I dostałam taki komentarz wczoraj czy przedwczoraj z pytaniem, czy Turcy faktycznie tak często mówią sami do siebie, bo w serialach tak widać. Tak mówią. Znaczy w serialach tak pokazują i moim zdaniem może mówią czasem też. Tak Ty mówisz sam do siebie? Ja nie. Ja chyba częściej mówię sama do siebie, jak coś robię. Ale no, w serialach to tak wygląda, że nie, że ktoś chodzi jak wariat i gada sam do siebie, tylko coś się wydarzy i producent chce pokazać myśli bohatera, to tak przedstawiają, że ten bohater siedzi i mówi to, co myśli sam do siebie. W Polsce to jest inaczej pokazywane, zazwyczaj po prostu ta osoba siedzi, się nie odzywa i słychać tylko głos tych myśli w głowie jakby, nie? Tak. A w Turcji normalnie to jest pokazane, że siedzi i gada do siebie. No, to jest ta różnica. Czy jeszcze coś z takich różnic? Sny. Sny. No. Są sny też pokazane w tureckich serialach. W polskich tak za bardzo nie widziałam tego. To znaczy, no, jest pokazywane czasem, że coś się komuś śniło, ale w Turcji jest pokazana cała scena i wiadomo, tak jak nam się śnią różne abstrakcyjne rzeczy, no to też ta scena zazwyczaj strasznie dziwnie wygląda. No, to jest pokazane często. I wspomnienia, nie? Wspomnienia też pokazują u nas. No, wracają do jakichś scen, które były wcześniej. Zazwyczaj po prostu zmieniają kolor tym scenom. Zazwyczaj są czarno-białe te sceny wtedy, jak sobie wspominają. No i pewnie dlatego te odcinki się tak przeciągają, nie? Jak właśnie pokażą te wszystkie emocje, zbliżenia na twarz, wspomnienia, jeszcze jakiś sen, jeszcze jakieś coś i na to reklama, to potem trwa to wszystko 3 godziny. No tak. No, ja bym ogólnie tak krytykował seriale. Ogólnie tak. Na przykład kiedyś nie było wszędzie telewizji, albo ludzie nie mogli kupić, albo nie było tyle. Ja jak byłem małym dzieckiem, bardzo dużo mieliśmy gości zawsze. W Polsce pewnie też tak mieliście. Siedzieliśmy, herbatę, gadanie, jakieś plotki, nie wiem. Książki czytali ludzie czy coś. Teraz nieważne gdzie, czy w Polsce, czy w Turcji, zawsze ludzie wieczorami wracają z pracy i oglądają telewizor i seriale. I w Turcji na przykład seriale tak głupie są, naprawdę tak bardzo głupi i ludzie stracą czas moim zdaniem. Ja za bardzo nie oglądam, ty też nie? Nie. Ja oglądam po to, żeby uczyć się tureckiego cały czas. Tak naprawdę od tego to się zaczęło. Dlatego oglądam. No, jakby zrobili na przykład ankietę w całej Turcji, moim zdaniem 98 chyba procent ludzi, 98% to na pewno ogląda seriale wieczorami. 2% może idzie na dwór, czy czyta, czy coś innego robi.
I to jest bardzo źle, moim zdaniem. To będę ostro krytykować niestety. I seriale na przykład w Turcji, zawsze u nas mówią w Europie i w Turcji też, że traktują źle kobietą. Ale oglądasz jakiś serial, tam facet uderzy kobietę albo nie wiem, robią różne rzeczy, no to co się dziwią potem? Że cała Turcja to ogląda potem, co? No właśnie, To dlatego wygląda normalnie. to, co ty mówiłeś, nie? Że jeżeli już mają być jakiś- seriale, to powinny pokazywać jakiś przykład, nie? Jak się powinno zachowywać, żeby, no bo wiadomo, że to wszystko ma wpływ na społeczeństwo, nie? No, na pewno, tak. No, w Polsce też dużo ludzi seriale ogląda, ja tak myślę. Chociaż nie wiem, słuchajcie, dajcie znać w komentarzach. Po pierwsze, czy widzicie jeszcze jakieś różnice między polskimi serialami a tureckimi? Po drugie, czy oglądacie, jakie seriale oglądacie? I czy oglądacie tylko te, które są w polskiej telewizji, czy może na różnych tam grupach facebookowych, kanałach YouTube'owych, stronach znajdujecie? I co Wam się w tureckich serialach podoba? Co Was tak do nich przyciąga? A może jest wśród Was ktoś, kto podziela nasze zdanie, że jednak wszystkie te seriale to jedno i to samo i nie ma się czym zachwycać? Dodajcie znać, co myślicie po prostu. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek. Subskrybujcie kanał, udostępniajcie film, lajkujcie, komentujcie i do zobaczenia za tydzień. Görüşürüz!